Mam dla Was dzisiaj ciekawy przepis, więc na pewno każdemu po szabacie zostało kawałek chałki. No ona została niestety niedużo, ale mamy dwa rodzaje. I chciałam Wam pokazać, jak zrobić francuskie tosty. Więc będzie nam potrzebna chałka i kroimy ją na takie kawałki około centymetr grubości. O, tak. I teraz zrobię coś, co będziemy moczyć w chałkę. Więc potrzebujemy niecałą szklankę mleka. Może być mleko roślinne. Ja użyję tutaj zwykłego mleka. Będą nam potrzebne 2 jajka. Sprawdzamy jajko w szklance. Tak, to jest super. Jeszcze dziękuję. Dodajemy około 1 łyżeczki cynamonu i około połowy łyżeczki ekstraktu waniliowego. Jeśli ktoś nie ma takiego, to może dodać na przykład łyżeczkę cukru waniliowego. I dodajemy szczyptę soli i syropu klonowego. Jeśli ktoś nie ma syropu klonowego, można dać łyżkę na przykład brązowego cukru albo zwykłego cukru. Ja tutaj właśnie dodam syrop klonowy, właśnie około łyżki. I teraz wszystko mieszamy. Aż się wszystkie składniki połączą w jedną masę. Ja używam do mieszania widelca, ale jeśli macie na przykład takie specjalne urządzenie, to można na przykład mikserem wymieszać, wtedy szybciej. Ale widelcem też nie. Wszystkie składniki połączone. I teraz idziemy do patelni. Na patelni rozpuszczamy masło. Potrzebujemy trochę masła. O, może takie 2 na początek kostki. Spróbujemy, zobaczymy, jak to będzie się rozpuszczało. Dodajemy ogień. Wracamy do naszych chałek. I teraz zamaczamy każdy kawałek chałki w naszej miksturze. Tutaj może sobie gotowe. Musi być tak, jak gąbka. Czyli trochę naciągnąć w środku, żeby to właśnie tak... Najlepsze właśnie jest chałka taka troszkę starsza i ona wtedy jest trochę sucha i lepiej wchłonie cały ten mleko z jajkiem. A tu mam takie 2 małe kawałki. O, to jest gotowe. Wracamy do patelni. Masło się już rozpuściło i na rozpuszczone masło nakładamy kawałki. I teraz musimy opiec z 2 stron. W tym samym czasie możemy przygotować coś, co będziemy nakładać na naszego francuskiego tosta po upieczeniu. Ja przygotowałam sobie, chciałam banana i pomarańcze i rozpuszczę trochę masła na patelni drugiej i usmażę pomarańcze i banana. Można dodać też trochę na wierzch na przykład cynamonu, ale niekoniecznie. Bardzo będzie dobre, bo banan jak się upiecze, będzie słodki. I
tutaj musimy pamiętać, żeby pilnować cały czas, żeby nam się nie za bardzo przypiekły. Czyli od czasu do czasu odwrócić, zobaczyć, czy wszystko ok. No, no. Tak, już to wymienione. Idealnie. I tutaj rozpuszczamy masło i dodamy pomarańcze i banana. Możemy dołożyć jeszcze banana trochę. Tutaj go pokrojemy. To jest bardzo prosty i naprawdę super smaczny kotlik. Można go użyć na śniadanie, można go użyć na deser, po kolacji, jak to lubi. I dodatki są obojętne. Ja tutaj przygotowałam masło orzechowe i potem dam na wierzch trochę masła orzechowego, banany. No i jeśli ktoś lubi bardziej słodko, to dodamy trochę więcej syropu. Taki ma być kolor, taki brązowy. Przypominamy. Super pachnie cynamonem. O, banany się zaczynają rozsypywać. Dałam nasz talerz, kapustę i gotowe już wszystko praktycznie. Zobaczymy jeszcze z drugiej strony, czy jest przyrumienione. O, świetnie. I tutaj wyłączam już banany. Mają wyglądać mniej tak. Wykładam na talerz. Na to nakładamy nasze banany z kwarcu. Tak. Możemy dodać trochę masła orzechowego. I syrop klonowy. I tak wygląda nasze danie. Smacznego!